Numer 1. Zdzisław Marchwicki, wampir z Zagłębia. Dzieciństwo i młodość. Zdzisław Marchwicki urodził się 18 października 1927 roku w Dąbrowie Górniczej, w wielodzietnej rodzinie robotniczej. Dorastał w trudnych warunkach, w czasach biedy i społecznych nierówności. Jego dzieciństwo dalekie było od stabilności. W domu panowała przemoc, alkohol i brak perspektyw. Ojciec miał być człowiekiem surowym, brutalnym, a matka podporządkowana. Rodzina Marchwickich od początku budziła w sąsiadach nieufność. Uchodzili za ludzi kłótliwych i aspołecznych. Młody Zdzisław nie wyróżniał się w szkole ani inteligencją, ani pracowitością. Często wagarował, popadał w konflikty, sprawiał wrażenie chłopca, który nigdy nie odnalazł swojego miejsca. Już w okresie dojrzewania przejawiał skłonności do agresji wobec kobiet. Miał problem z nawiązywaniem normalnych relacji, a frustrację wyładowywał w brutalnych zachowaniach. Droga do zbrodni. W dorosłym życiu Marchwicki pracował w różnych zakładach przemysłowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Był jednak postrzegany jako człowiek mało ambitny, bez chęci rozwoju. Z czasem coraz bardziej pogrążał się w życiu na marginesie społecznym. W latach 60. zaczęła się fala brutalnych napaści na kobiety, które przez kolejne lata siały panikę w całym regionie. Wampir z Zagłębia atakował samotne kobiety wracające z pracy lub spaceru. Zwykle uderzał je ciężkim narzędziem w głowę, często młotkiem, kamieniem lub żelaznym prętem. Część ofiar mordował, inne ciężko ranił. Brutalność ataków szokowała śledczych. Ciała kobiet były potwornie okaleczone. Łącznie przypisywano mu 21 ofiar śmiertelnych i kilkanaście prób zabójstw. Ofiary miały od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Jego zbrodnie doprowadziły do ogólnokrajowej paniki. Kobiety bały się wychodzić same po zmroku, a prasa niemal codziennie publikowała doniesienia o wampirze. Śledztwo i proces. Śledztwo w sprawie wampira z Zagłębia było jednym z największych w historii PRL. Brały w nim udział setki milicjantów, prowadzono tysiące przesłuchań, powstały specjalne zespoły operacyjne. Podejrzenia padły na Marchwickiego m.in. ze względu na jego agresywne zachowania wobec kobiet i fakt, że miał niejasne alibi w dniach części morderstw. Proces rozpoczął się w 1974 roku i od razu przyciągnął uwagę opinii publicznej. Był ogromnym spektaklem polityczno-sądowym. Na sali sądowej zgromadziły się tłumy, a prasa szeroko komentowała każdy szczegół. Marchwicki został oskarżony o zamordowanie 14 kobiet, usiłowanie zabójstwa 6 kolejnych oraz liczne napaści. Dowody przeciwko niemu były jednak częściowo poszlakowe. Brakowało bezpośrednich świadków czy jednoznacznych śladów DNA. Ówczesna kryminalistyka nie dysponowała takimi metodami. Mimo to atmosfera strachu i potrzeba politycznej demonstracji siły sprawiły, że proces zakończył się wyrokiem skazującym. Wyrok i egzekucja. W 1975 roku Zdzisław Marchwicki został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w 1977 roku przez powieszenie w więzieniu w Katowicach. Do dziś istnieją poważne wątpliwości, czy rzeczywiście to Marchwicki był prawdziwym wampirem z Zagłębia. Niektórzy historycy i kryminolodzy uważają, że mógł paść ofiarą pokazowego procesu, a prawdziwy sprawca nigdy nie został schwytany. Dziedzictwo i kontrowersje. Sprawa Marchwickiego do dziś budzi emocje. Dla wielu pozostaje symbolem najstraszniejszego seryjnego mordercy w historii Polski. Dla innych tragicznym przykładem nadużycia wymiaru sprawiedliwości w PRL, gdzie za wszelką cenę trzeba było znaleźć winnego. Niezależnie od tego, jak było naprawdę, legenda wampira z Zagłębia na trwałe zapisała się w polskiej kulturze popularnej i kryminalistyce. Numer 2. Karol Kot, wampir z Krakowa. Dzieciństwo i młodość. Karol Kot urodził się 18 grudnia 1946 roku w Krakowie, w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec był inżynierem, matka nauczycielką. W przeciwieństwie do wielu późniejszych seryjnych morderców, Karol nie wychował się w patologicznej rodzinie. Miał dobre warunki materialne, stabilny dom i dostęp do edukacji. Już we wczesnym dzieciństwie przejawiał jednak niepokojące cechy osobowości. Fascynowały go krew, śmierć i cierpienie. Jako kilkulatek lubił bawić się nożami, zadawał rany zwierzętom, a widok krwi wzbudzał w nim ekscytację, a nawet seksualne podniecenie. W szkole nie wyróżniał się szczególnie. Był raczej przeciętnym uczniem. Uczęszczał do technikum chemicznego, ale jego prawdziwą obsesją była śmierć.
Koledzy i nauczyciele wspominali, że mówił często o zbrodniach, a w rozmowach dominowały u niego tematy makabryczne. Pierwsze ataki. Karol Kot po raz pierwszy zaatakował w wieku zaledwie 17 lat. 6 września 1964 roku, w dzień Święta Matki Boskiej, postanowił wybrać się na procesję religijną w Krakowie. W tłumie podszedł do starszej kobiety i ugodził ją nożem w plecy. Kobieta zmarła w wyniku ran. To wydarzenie zapoczątkowało falę brutalnych napaści. Kot szybko odkrył, że zbrodnie dają mu ogromną satysfakcję emocjonalną i erotyczną. Atakował przypadkowe osoby, najczęściej starsze kobiety lub dzieci, które nie były w stanie się bronić. W lutym 1966 roku zamordował 11-letniego chłopca, zadając mu liczne ciosy nożem. Ten mord szczególnie wstrząsnął opinią publiczną. Zginęło niewinne dziecko, a sprawca działał z zimną krwią i bez jakiegokolwiek motywu poza chęcią zabijania. Modus operandi. Kot był niezwykle brutalny i impulsywny. Atakował nagle, bez ostrzeżenia, często w miejscach publicznych. Jego ofiarami padały osoby słabsze, kobiety, dzieci, osoby starsze. Po każdym ataku czuł satysfakcję, której nie ukrywał nawet przed znajomymi. Oprócz zabójstw podejmował też próby otrucia, podawał ludziom trucizny, eksperymentował z chemikaliami, które zdobywał w szkole. Interesował się nazizmem, ideologią śmierci i czytał książki o egzekucjach. Śledczych i psychologów później najbardziej przerażał fakt, że Karol Kot nie miał żadnych klasycznych powodów do zbrodni. Nie był biedny, skrzywdzony czy marginalizowany. Zabijał, bo sprawiało mu to przyjemność. Schwytanie. Karol Kot wpadł w marcu 1966 roku. Ujęto go po serii nieudanych prób zabójstwa, gdy kilku świadków zidentyfikowało młodego chłopaka jako napastnika. Policja szybko ustaliła jego tożsamość. Podczas przesłuchań Kot był zaskakująco szczery i szczegółowy. Opowiadał o swoich zbrodniach bez cienia skruchy, z chłodną precyzją. Na pytanie, dlaczego zabijał, odpowiadał: bo lubię patrzeć, jak ludzie się boją. Krew mnie pociąga. Psychiatrzy stwierdzili u niego zaburzenia osobowości i silne skłonności sadystyczne, jednak nie uznali go za niepoczytalnego. Był w pełni świadomy swoich czynów. Kobu. Proces i wyrok. Proces Karola Kota rozpoczął się w 1967 roku i od razu wzbudził sensację. Prasa nazwała go wampirem z Krakowa, choć miał zaledwie 19 lat. Na ławie oskarżonych siedział drobny, niepozorny chłopak, który bardziej przypominał przeciętnego ucznia niż seryjnego mordercę. Jednak jego słowa i brak skruchy szokowały. Kot nie ukrywał, że zabijanie było dla niego źródłem przyjemności i że chciałby zabijać dalej. Sąd nie miał wątpliwości. Karol Kot został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w 1968 roku przez powieszenie, gdy miał zaledwie 21 lat. Dziedzictwo i analiza psychologiczna. Sprawa Karola Kota była wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze, sprawcą okazał się bardzo młody chłopak wywodzący się z dobrej rodziny, bez traumatycznej przeszłości. Po drugie, zabijał bez żadnego motywu ekonomicznego czy emocjonalnego. Jego jedynym celem była satysfakcja z zabijania. Dla psychiatrów Kot stał się podręcznikowym przykładem psychopatii i sadyzmu. Dla społeczeństwa ucieleśnieniem zła w najczystszej postaci. Numer 3. Joachim Knychała, wampir z Bytomia. Dzieciństwo i młodość. Joachim Knychała urodził się 8 lutego 1952 roku w Bytomiu, w rodzinie robotniczej. Dorastał na Górnym Śląsku, regionie przemysłowym, gdzie dominowały ciężkie warunki życia, bieda i trudne relacje społeczne. Od najmłodszych lat Knychała przejawiał cechy, które później psycholodzy opisali jako początki zaburzeń osobowości. Był wycofany, niezdolny do budowania głębszych więzi, zamknięty w sobie. Już w okresie dojrzewania zaczął fascynować się przemocą wobec kobiet i fantazjami o morderstwach. W przeciwieństwie do Karola Kota nie pochodził z dobrej rodziny, a raczej ze środowiska obciążonego problemami. Jednak jego otoczenie nie przewidywało, że skrywa tak mroczne obsesje. Droga do zbrodni. Pierwsze poważne przestępstwa Knychały zaczęły się w latach 70. Działał głównie na Śląsku, w Bytomiu i okolicznych miastach. Jego ofiarami były kobiety, zarówno młode dziewczęta, jak i dojrzałe kobiety wracające późnym wieczorem z pracy. Knychała atakował zwykle w ustronnych miejscach, na peryferiach, w pobliżu torów kolejowych czy w parkach. Jego modus operandi był brutalny.
Bił i dusił kobiety, często gwałcił, a następnie mordował. Łącznie przypisano mu 5 morderstw dokonanych w latach 1975 do 1982, ale liczba ofiar mogła być większa. Część napaści nigdy nie została ostatecznie wyjaśniona. Atmosfera strachu. Każdy nowy atak Knychały paraliżował mieszkańców Śląska. Kobiety bały się samotnych powrotów do domu, w prasie pojawiały się ostrzeżenia, a milicja patrolowała okolice, gdzie dochodziło do napaści. W mediach szybko nadano mu przydomek wampira z Bytomia. Nazwa ta miała odwoływać się do wcześniejszych spraw, wampira z Zagłębia czy wampira z Krakowa, i podkreślała, że oto pojawił się kolejny sadystyczny morderca terroryzujący całe miasto. Schwytanie i proces. Knychała wpadł w 1982 roku. Do jego zatrzymania doprowadziły intensywne działania milicji oraz ślady, jakie pozostawiał na miejscach zbrodni. Ważną rolę odegrały też zeznania świadków, którzy widzieli go w pobliżu miejsca jednego z ataków. Podczas przesłuchań Joachim nie okazał skruchy. Wręcz przeciwnie. W wielu momentach zachowywał się obojętnie, jakby nie do końca zdawał sobie sprawę z wagi swoich czynów. Psychiatrzy stwierdzili u niego cechy psychopatyczne, brak empatii oraz silne popędy seksualne związane z przemocą. Proces rozpoczął się w połowie lat 80. i podobnie jak w innych głośnych sprawach, stał się medialnym wydarzeniem. Prokuratura oskarżyła Knychałę o 5 brutalnych zabójstw i usiłowanie kolejnych napaści. Wyrok i egzekucja. Sąd nie miał wątpliwości. Zbrodnie były udowodnione, a ich okrucieństwo nie pozostawiało miejsca na łagodny wyrok. Joachim Knychała został skazany na karę śmierci. Egzekucję wykonano 28 października 1985 roku w Katowicach przez powieszenie. Analiza psychologiczna. Knychała był typowym przykładem seryjnego mordercy motywowanego seksualnie. Psychiatrzy opisali go jako osobowość psychopatyczną, całkowicie pozbawioną empatii, odczłowieczającą swoje ofiary. Zabijanie i gwałcenie było dla niego sposobem realizacji fantazji, które rozwijały się od lat młodzieńczych. Jego sprawa pokazała również, jak duże znaczenie miała w PRL narracja medialna. Nazwanie go wampirem z Bytomia miało nie tylko podkreślić grozę jego zbrodni, ale i przypomnieć ludziom o istnieniu serii wampirów, co wzmacniało atmosferę strachu. Dziedzictwo. Choć Joachim Knychała miał mniej ofiar niż Marchwicki czy Pękalski, jego sprawa zapisała się w historii polskiej kryminalistyki jako jedna z najbardziej przerażających. Wampir z Bytomia stał się synonimem zagrożenia czyhającego na kobiety w miastach Śląska. Numer 4. Leszek Pękalski. Wampir z Bytowa. Dzieciństwo i młodość. Leszek Pękalski urodził się 12 lutego 1966 roku w Osiekach koło Bytowa na Pomorzu. Już od najmłodszych lat jego życie było naznaczone patologią i biedą. Matka była osobą uzależnioną od alkoholu. Nie potrafiła zapewnić dzieciom stabilnego domu. Pękalski dorastał w skrajnie zaniedbanym środowisku, w którym brakowało miłości, opieki i wzorców. W szkole uważano go za dziwaka. Miał ogromne problemy z nauką, był nieśmiały, często wyśmiewany przez rówieśników. Nauczyciele zauważali jego intelektualne ograniczenia i kłopoty emocjonalne, ale system szkolny PRL nie zapewniał mu właściwej opieki. Z biegiem lat Pękalski rozwijał coraz bardziej niepokojące zainteresowania. Fascynował się przemocą wobec kobiet, a jednocześnie odczuwał ogromną frustrację z powodu braku relacji uczuciowych i seksualnych. Droga do zbrodni. Lata 80. i początek 90. to okres, w którym Pękalski stał się jednym z najbardziej poszukiwanych sprawców w Polsce. Atakował głównie kobiety w małych miejscowościach i wsiach. Jego ofiarami były dziewczęta, młode kobiety, a nawet osoby starsze. Scenariusz ataków był podobny. Najpierw gwałt, a potem brutalne morderstwo. Często przez duszenie, czasem przez użycie noża. Najbardziej przerażające były liczby. W trakcie przesłuchań Leszek Pękalski przyznał się do 90 zabójstw, choć ostatecznie udowodniono mu jedno. Jego szczere wyznania, złożone w trakcie śledztwa, opisywały makabryczne szczegóły zbrodni, co dodatkowo wstrząsnęło opinią publiczną. Strach na Pomorzu. Na Pomorzu, szczególnie w rejonie Bytowa, panowała atmosfera terroru. Kobiety bały się wychodzić same wieczorami, a plotki o wampirze rosły z każdym tygodniem.
Milicja, a później policja prowadziła zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, jednak długo nie mogła trafić na ślad sprawcy. Przydomek Wampir z Bytowa szybko zyskał medialną popularność i na trwałe przylgnął do Pękalskiego. Aresztowanie. Pękalski został zatrzymany w 1992 roku. Kluczowe było powiązanie go ze zbrodnią na jednej z kobiet z miejscowości Osieki. Policja znalazła dowody łączące go z miejscem zdarzenia, a jego chaotyczne zeznania nie tylko potwierdziły winę, ale i wskazały na inne czyny. Podczas przesłuchań był gadatliwy. Opowiadał o zbrodniach ze szczegółami, niekiedy wręcz z dumą. Śledczy byli wstrząśnięci ilością informacji i opisywanych morderstw. Proces i wyrok. Proces Pękalskiego był jednym z najbardziej medialnych wydarzeń lat 90. w Polsce. Opinia publiczna domagała się kary śmierci, ale w 1997 roku Polska wprowadziła moratorium na wykonywanie wyroków śmierci. W efekcie sąd skazał Leszka Pękalskiego w 1996 roku na 25 lat więzienia za udowodnione morderstwo 23-letniej Sylwii R. Sprawa wzbudziła kontrowersje, bo choć sam przyznał się do kilkudziesięciu zbrodni, większości nie udało się udowodnić. Pobyt w więzieniu. W zakładzie karnym Pękalski uchodził za osobę trudną, ale nie niebezpieczną dla współwięźniów. Ze względu na swój niski intelekt i nieporadność często był obiektem kpin i szykan. Psychiatrzy wielokrotnie oceniali jego stan psychiczny, wskazując na głębokie zaburzenia osobowości oraz parafilie seksualne. Po wyjściu na wolność. W 2017 roku wyrok Pękalskiego dobiegł końca. Jego możliwe wyjście na wolność wywołało falę protestów i strachu w całej Polsce. Eksperci uznali go za osobę stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa. Na podstawie tzw. ustawy o bestiach skierowano go do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym w Gostyninie, specjalnego zakładu dla najgroźniejszych przestępców seksualnych i psychopatycznych. Tam przebywa do dziś, praktycznie odcięty od świata. Analiza psychologiczna. Leszek Pękalski jest klasycznym przykładem seryjnego mordercy seksualnego z elementami parafilii i psychopatii. Charakteryzuje go brak empatii i wyrzutów sumienia, silne popędy seksualne łączone z przemocą, niski poziom intelektualny, który utrudniał planowanie, ale nie powstrzymywał go przed działaniem, obsesja na punkcie kobiet, od nękania po brutalne ataki. Jego przypadek stanowi studium psychopatii w czystej postaci, a zarazem dowód na ograniczenia systemu prawnego lat 90. Dziedzictwo. Pękalski do dziś budzi ogromne emocje w polskim społeczeństwie. Dla wielu jest symbolem monstrum w ludzkiej skórze. Człowieka, który nigdy nie powinien znaleźć się na wolności. Sprawa Wampira z Bytowa miała również ogromny wpływ na polskie prawo. Była jednym z kluczowych powodów powstania ustawy pozwalającej na izolację wyjątkowo niebezpiecznych przestępców po odbyciu kary. Numer 5. Mariusz Trynkiewicz. Wampir z Piotrkowa. Mariusz Trynkiewicz urodził się w 1962 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Po studiach został nauczycielem wychowania fizycznego. Z czasem zaczęto podejrzewać u niego poważne zaburzenia psychiczne, a jego zachowanie budziło coraz większy niepokój w otoczeniu. W drugiej połowie lat 80. został skazany za poważne przestępstwa, jednak otrzymał łagodny wyrok. Po opuszczeniu więzienia zaczął planować kolejne działania, które ostatecznie doprowadziły do tragedii w 1988 roku. Zaginęło wtedy kilku chłopców z jego otoczenia. Prowadzone śledztwo szybko doprowadziło śledczych do Trynkiewicza, a zebrane dowody nie pozostawiały wątpliwości co do jego winy. Podczas procesu w 1994 roku został skazany na karę śmierci, jednak w związku ze zmianą prawa zamieniono ją na 25 lat pozbawienia wolności. W trakcie odbywania kary psychiatrzy uznali go za osobę niebezpieczną, u której występują trwałe zaburzenia psychiczne. Gdy w 2014 roku kończył odbywanie wyroku, pojawiły się obawy, że może ponownie stanowić zagrożenie. W wyniku tych obaw uchwalono specjalną ustawę pozwalającą na dalszą izolację szczególnie niebezpiecznych przestępców. Na jej podstawie Trynkiewicz został przeniesiony do zamkniętego ośrodka w Gostyninie, gdzie przebywa do dziś. Jego historia wywołała w Polsce ogromne poruszenie i stała się symbolem ostrzeżenia przed lekceważeniem sygnałów wskazujących na głębokie zaburzenia psychiczne. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Zostaw subskrypcję, aby nie ominęły Cię kolejne mroczne historie. Do usłyszenia w następnym odcinku.